Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Bitcoin i luka startu. Wymarzony początek roku na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. No i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ mamy święto Martina Luther Kinga. W Stanach Zjednoczonych rynki nie pracują, rynki mają wolne w Stanach Zjednoczonych, więc prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie sesją na przeczekanie, na małej aktywności, małej zmienności, chłodząc wskaźniki analizy technicznej, przygotowując się na kolejne ruchy, na kolejne zmienności na rynkach, na różnych aktywach, ale oczywiście to także pozwala nam ocenić sytuację i być przygotowanym na to, co się może wydarzyć w drugiej połowie stycznia, co oczywiście także będzie miało bardzo istotne znaczenie, ponieważ mamy do czynienia z wymarzonym początkiem roku na giełdach. Giełdy rosną, obligacje rosną, mamy do czynienia z ruchami praktycznie na wszystkich klasach aktywów. Faktycznie okazuje się, że dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych mają ogromne znaczenie, a słowo dezinflacja staje się ekonomicznym słowem roku. No i oczywiście pod to właśnie zjawisko spadku cen rynki będą się pozycjonować w oczekiwaniu na to, że zjawisko dezinflacji prowadzić nas będzie do obniżek stóp procentowych w końcówce 2023 roku. I myślę, że właśnie w oczekiwaniach na to, że w kolejnych miesiącach, w końcówce 2023 roku będziemy świadkami luzowań polityki monetarnej, moim zdaniem jest to jeden z głównych powodów, dlaczego też w ostatnich dniach bardzo wyraźnie pojawił się popyt na kryptowaluty, zwłaszcza na tą najbardziej popularną, czyli na Bitcoina. I pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak bardzo w ostatnich dniach mocno ruszył się Bitcoin. Bitcoin, który wybił się z dwumiesięcznej konsolidacji, mamy do czynienia z dynamicznym ruchem powrotnym i okazuje się, że mamy także wymarzony początek roku na kryptowalucie, na Bitcoinie, ponieważ w ostatnich dniach, na początku tego roku to Bitcoin był najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o ryzyko, ponieważ tutaj ta mała zmienność nie potwierdzała zachowania indeksów giełdowych, popytu na ryzyko, a teraz wygląda na to, że popyt na ryzyko pojawił się także na Bitcoinie i wybił bardzo wyraźnie Bitcoina i mamy do czynienia z tendencją wzrostową, której nie obserwowaliśmy od bardzo wielu tygodni. Ale co jest bardzo istotne, podczas piątkowej sesji doszło do wyjścia nad poziom $19,000 już tak na trwałe i zaatakowaliśmy średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. Ja osobiście byłem nastawiony, że walka o tą średnią 200-sesyjną będzie trwała, zwłaszcza na początku tego tygodnia, ale okazało się, że Bitcoin wykonał lukę wzrostową podczas handlu w weekend. No i dzisiaj rano, kiedy wracają rynki azjatyckie, wraca Europa, utrzymujemy się nad tym poziomem $20,000 i nawet poprawiamy go, ponieważ Bitcoin rośnie nawet nad poziom $21,000. Moim zdaniem potwierdzając, że mamy do czynienia z ważnym wydarzeniem w postaci pokonania potężnej średniej 200-sesyjnej od razu na luce wzrostowej. Takie zjawiska zdarzają się rzadko, ale mają miejsce. No i w klasycznej analizie technicznej mamy do czynienia z oceną luk jako takich momentów, gdzie rynek oczekuje przyspieszenia tendencji wzrostowej. I jak będziemy rozpatrywać luki pod względem analizy technicznej, to można tutaj ocenić luki dwojako. Pierwsza luka to jest luka startu. Według teorii analizy technicznej ona powoduje przyspieszenie tendencji wzrostowej. Później musimy oczekiwać drugiej luki. To druga luka nazywa się luką ucieczki. Ona jest na tym schemacie w tle dość dobrze zaznaczona. I trzecia
luka, która ma się pojawiać w klasycznym trendzie wzrostowym, ma być luką wyczerpania i dopiero kiedy pojawiłaby się trzecia luka, będzie można mówić o tym, że jesteśmy blisko szczytu tendencji, szczytu impulsu wzrostowego. Więc jeżeli faktem jest, że rozpoczynamy tydzień od luki startowej na Bitcoinie, myślę, że byłaby to niezwykle optymistyczna wiadomość dla posiadaczy kryptowalut, ponieważ sygnalizowałaby dopiero początek mocnej, dynamicznej tendencji wzrostowej, która mogłaby wydźwignąć tego Bitcoina tak wysoko, jak tylko się da, a popyt na ryzyko oczywiście sprzyja temu, żeby ta tendencja była kontynuowana i żebyśmy wkrótce byli na jeszcze wyższych poziomach. Później będziemy oczekiwać oczywiście na tą lukę, która nosi nazwę luki ucieczki, czyli luki numer 2 i na samym końcu będziemy wyszukiwać luki wyczerpania, czyli luki numer 3 i w takiej sytuacji tendencja wzrostowa będzie miała potencjał ku temu, żeby była zrównana z klasyką, z tym jak według teorii ma zachować się impuls wzrostowy, no i oczywiście byłaby to wtedy informacja, że kryptowaluta, w tym wypadku Bitcoin, może wejść w jakąś większą korektę spadkową. Prawdopodobnie będziemy świadkami ruchu teraz w okolicy następnych oporów, a jak widzimy na następnym wykresie, kolejny potężny opór na Bitcoinie to jest średnia 200-sesyjna, ale w tym wypadku na wykresie tygodniowym. I ten wykres pokazuje nam, że w rejonie $24,5 tysiąca znajduje się ten ruchomy opór i moim zdaniem jest duży potencjał ku temu, żebyśmy w kolejnych dniach szybko zaatakowali te rejony $24,5 tysiąca, a później co się wydarzy, zobaczymy. Moim zdaniem luka jest bardzo dobrym zwiastunem agresywnego nastawienia popytu na Bitcoina. Luka sygnalizuje, że Bitcoin ma ochotę na tendencję wzrostową. Dzisiejszy poranek w Europie i sesja azjatycka, gdzie Bitcoin wraca nawet przebija poziom $21 tysięcy, sygnalizuje, że luka nie była przypadkowa. No i moim zdaniem analiza wykresów w różnych interwałach czasowych sygnalizuje ogromne prawdopodobieństwo, że wkrótce będziemy testować opór w rejonie $24,5 tysiąca. Takie są wnioski, jakie płyną po zachowaniu Bitcoina i myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ popyt na ryzyko, który jest związany z zachowaniem amerykańskiego dolara, jest właśnie przenoszony na zachowanie kryptowalut. No i oczywiście z tego należy się cieszyć, zwłaszcza mając długie pozycje w kryptowalutach. Moim zdaniem zmniejsza się ryzyko posiadania długich pozycji w kryptowalucie, a zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że będziemy jeszcze wyżej na najbardziej popularnej kryptowalucie. No i oczywiście teraz przegląd rynku należy rozpocząć od perspektyw stóp procentowych, bo to, co rusza teraz amerykańskim dolarem, to są właśnie te perspektywy co do stóp procentowych, a sam euro-dolar wynika jeszcze z perspektyw co do stóp procentowych w strefie euro, więc na początku tego tygodnia punkty odniesienia dla amerykańskiego dolara na implikowanej stopie procentowej. Widzimy, że tutaj się nic nie zmieniło, praktycznie poziom 4,92 jest cały czas wyznaczany na implikowanej stopie procentowej dla strefy euro. Poziom 3,35 jest wyznaczany jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w lecie 2023 roku, a amerykańskie obligacje znowu testują poziom 3,50% i oczywiście będziemy świadkami podczas dzisiejszej sesji zamrożonego handlu, ponieważ nie ma sesji amerykańskiej i dopiero jutro będziemy wiedzieć więcej co do tego, jak pozycjonuje się tutaj amerykańska obligacja 10-letnia. Natomiast dzisiaj budzimy się i euro-dolar jest wyżej niż piątkowe zamknięcie, czyli zdradza ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej w kierunku poziomów 1,10. No i oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko, ponieważ rosnący euro-dolar sprzyja wszystkiemu, co jest ryzykowne, a nie jest amerykańskie. Dlatego też indeksy giełdowe powinny rosnąć, surowce powinny rosnąć, a giełda papierów wartościowych w Warszawie powinna rosnąć podwójnie
i oczywiście polskie aktywa powinny być szczególnie mocno kupowane. Zaczynamy surowce oczywiście od rynku złota, ponieważ amerykański dolar i rentowności oznaczają, że to są dwa czynniki na rynkach, dwa rynki, na które patrzą inwestorzy na rynku złota. I w tym wypadku piątkowe zamknięcie bardzo wysoko nad poziomem $1900 jednoznacznie sygnalizuje, że rynek ma ochotę kontynuować tendencję wzrostową. Dlatego też utrzymywanie się nad poziomem $1900 faworyzuje i to jednoznacznie scenariusze prowzrostowe. I oczywiście rośnie także prawdopodobieństwo, że na fali wzrostów złota pęknie wkrótce dwuletnia linia trendu spadkowego na cenie srebra. Gdyby się tak wydarzyło, czyli poziom $24,5 został pokonany, to perspektywy co do wzrostów cen srebra także byłyby zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Ryzyko posiadania długich pozycji znacząco by spadło. Ja oczekuję takiego zachowania, ponieważ analiza międzyrynkowa jednoznacznie sygnalizuje, że tak powinno się wkrótce wydarzyć. Na cenie ropy naftowej obserwujemy cały czas konsolidację między oporami w rejonie $80, a wsparciem w rejonie $70. I takie wahania powinny być obserwowane w kolejnych dniach i tygodniach. Amerykanie ewidentnie w rejonie $70 odnawiają rezerwy strategiczne, a cena się tutaj tak po prostu waha się od górnej bandy do dolnej bandy. Natomiast z rynku surowcowego moim zdaniem najważniejsze wnioski płyną z zachowania ceny miedzi, ponieważ zamknięcie tygodnia nie tylko nad linią szyi dwuletniej formacji podwójny szczyt, ale przede wszystkim nad psychologicznym poziomem $9000 oznaczają, i to jeszcze w dodatku na świecy tygodniowej bez większego górnego cienia, oznaczają, że popyt na ryzyko jednoznacznie atakuje, ma ochotę wydźwignąć cenę miedzi bardzo wysoko, a samo zachowanie ceny miedzi jednoznacznie wskazuje na to, że rynek nastawia się na miękkie lądowanie światowej gospodarki, już dyskontuje ożywienie gospodarcze w drugim półroczu 2023 roku i że rynek miedzi dyskontuje scenariusz zdecydowanie bardziej optymistyczny dla gospodarek w 2023 roku niż ma to miejsce teraz w prognozach, które są zachowawcze, które są pesymistyczne, które sygnalizują raczej nieciekawy 2023 rok. Moim zdaniem zachowanie ceny miedzi temu przeczy. I to, że indeks Standard & Poor także sygnalizuje ochotę na wzrosty, zbliża się do swoich poziomów 4000 punktów, gdzie poza tym psychologicznym poziomem mamy także średnią 200-sesyjną i ostatnie maksima. To jest oczywiście sygnał, że popyt na ryzyko powinien atakować także w drugiej połowie stycznia tego roku i że wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach, czyli dane z rynku pracy oraz dane o inflacji, są ostatecznie zdyskontowane na rzecz ryzyka. I moim zdaniem wniosek jest też taki, że wymarzony początek roku na giełdach może przekształcić się także w kontynuację tego wymarzonego początku roku w drugiej połowie tego miesiąca, tak by zakończyć cały styczeń bardzo dobrymi kształtami, bardzo prowzrostowymi kształtami świec, które będziemy obserwować na różnych instrumentach finansowych i na różnych klasach aktywów. Dlatego też moim zdaniem zachowanie zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street w piątek będzie sprzyjać temu, żeby pomimo tego, że dzisiejsza sesja ma być na przeczekanie, to jednak, żeby była ona o charakterze prowzrostowym, zwłaszcza w Europie. Tego się spodziewam. I bardzo mnie cieszy także wyjście nad poziom 15 000 punktów na DAX-ie, bo to otwiera perspektywę już do ataku na maksima wszechczasów i myślę, że to już jest scenariusz bazowy. Dla aktywów polskich także powinien być to dobry dzień. Dzisiaj będziemy dyskontować z danych makroekonomicznych dane o godzinie 14 o core inflacji w Polsce i jak widzimy tutaj mediana prognoz sygnalizuje wzrost tej core inflacji. Dlatego gdyby się okazało, że ta core inflacja jest taka jak dane w listopadzie, czyli na poziomie 11,4, a już najlepiej gdyby oczywiście spadła, byłoby to gigantyczne zaskoczenie dla rynków, potwierdzenie, że nawet spadki inflacji, procesy dezinflacyjne są obserwowane na core inflacji, a to moim zdaniem byłoby następne paliwo ku temu, żeby kupować
polskie aktywa, przede wszystkim polskie obligacje. Dlatego też widzimy, że jest jeden podmiot, który prognozuje tutaj spadek core inflacji nawet poniżej poziomu 11%. No i też jestem ciekawy, czy faktycznie tak się stanie. Także godzina 14 obserwujmy, ponieważ może być to moment, gdzie będzie bardzo podwyższona aktywność na wszystkich polskich instrumentach finansowych. Jeżeli patrzymy na obligacje, które powinny szczególnie zareagować, to ja osobiście patrzę na ETF, na całą polską krzywą dochodowości, a to, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu, oznacza, że zostało potwierdzone wybicie nad linię szyi podwójnego dna o prawie rocznej charakterystyce, a to sygnalizuje odwrócenie tendencji z prospadkowej na prowzrostową w długim terminie, że prawdopodobnie cały 2023 rok będzie rokiem obligacji, że te obligacje będą teraz szczególnie interesujące z powodu dyskontowania spadku inflacji, czyli procesów dezinflacyjnych. Być może nawet obniżek stóp procentowych w 2023 roku w końcówce tego roku. Dlatego też codziennie patrzę na to, jak zachowują się obligacje, a polskie papiery, jak widzimy, jednak mają wsparcie w rejonie 5,80, więc jeżeli dzisiaj okazałoby się, że przebijamy ten poziom, to popyt na ryzyko powinien się pojawić i zbić rentowność w kierunku następnego wsparcia w rejonie 5,25%. Moim zdaniem to jest scenariusz bardzo bazowy, bez względu na to, czy ruch wystąpi dzisiaj po danych makroekonomicznych, czy też później. Rynek krajowej waluty na razie jest bardzo mało zmienny, bazuje przede wszystkim na rynku euro-złotego, tutaj zmienność zamiera i być może wkrótce będziemy świadkami podobnego zjawiska jak na Bitcoina, tylko że w tym wypadku rynek, który kupuje ryzyko, powinien doprowadzić do umocnienia krajowej waluty, czyli do spadków pary euro do złotego i ja generalnie oczekuję takiego zachowania, natomiast presja teraz wynikająca z zachowania euro-dolara przychodzi przede wszystkim przez dolar złotego, no i tutaj oczekujmy już, że prędzej czy później zaatakujemy poziom 4,25, to jest wsparcie, które moim zdaniem będzie nas bronić przed tąpnięciem pary w rejon psychologicznego poziomu 4 zł. I na koniec warszawska giełda papierów wartościowych, która zachowuje się w taki sposób, jakby miała ochotę w tym tygodniu zaatakować potężne opory w rejonie 1985-2000 punktów. Przypominam, poza psychologicznym znaczeniem poziomu 2000 punktów mamy także średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym w rejonie 1985 i test tego poziomu powinien mieć miejsce. Dalsze wzrosty euro-dolara faworyzują scenariusze prowzrostowe i spodziewam się dalszych wzrostów cen akcji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i ataku na ten poziom. A od losów rynku w rejonie 2000 punktów będę uzależniał to, co się może wydarzyć w następnych tygodniach. Czy będzie szansa na gładki, mocny ruch w kierunku maksimów, które były obserwowane w 2021 roku, czyli w rejon 2400-2500 punktów. Także zapowiada się też interesujący tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a na razie chłodzimy wskaźniki przed być może prawdopodobnie następną falą wzrostową. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.